Szanowni widzowie, z okazji 5. urodzin naszego portalu zapraszamy Was do wspólnego świętowania. 27 września organizujemy urodzinowy kongres pod tytułem Wielka Polska 2.0, na którym zaprezentujemy manifest redakcji Nowego Ładu pod tytułem Nowy Ład o Polsce i polskości w XXI wieku. Przygotowaliśmy również 3 panele dyskusyjne powiązane z naszym manifestem. Wspólne świętowanie zakończymy wieczornym bankietem. Szczegóły w formularzu, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Do zobaczenia! Dzień dobry. Na kanale Nowego Ładu wita Państwa Michał Ciesielski i zapraszam na kolejną rozmowę na tematy gospodarcze. Moim gościem jest dzisiaj Artur Krawczyk. Dzień dobry, Artur. Dzień dobry, witam Państwa. Cześć Michale. Znowu jesteś znowu zgodziłeś się na tę rozmowę. Artur jest ekonomistą, analitykiem danych z bogatym doświadczeniem w administracji rządowej, a również ekspertem Centrum Myśli Gospodarczej. Podobnie zresztą jak ja, nie będę tu ukrywał naszych powiązań, ale nie one są jakby przyczyną tego, że dziś się spotykamy. Przyczyna jest dużo bardziej poważna, ponieważ dosłownie w ostatnich dniach pojawił się raport napisany właśnie przez Artura Krawczyka dla Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Raport nosi tytuł Okiełznać podatkowy chaos. Propozycja reformy w duchu jednolitej daniny. I jest to właściwie nawet nie tylko bardzo kompleksowa i dogłębna reforma systemu podatkowo-składkowego, ale właściwie rewolucja. Zarys rewolucji, koncepcja rewolucji właśnie w tych systemach, czy w tym jednym takim systemie podatkowo-składkowym. I to będzie przedmiotem naszej dzisiejszej dyskusji. Na pewno tematów nam nie zabraknie na ten wymiar czasu, jaki przewidujemy. Ale zanim do samej jednolitej daniny, do tego, co ty projektujesz w tym raporcie, to może skupmy się na diagnozie. Na pewno każdy z nas, każdy z słuchaczy ma swój ulubiony problem z systemem podatkowym i pewnie nawet nie jeden, ale powiedz może, jaki problem właściwie ty starasz się rozwiązać właśnie tym swoim projektem? Bardzo obszerne pytanie zadałeś na sam początek, bo tych problemów jest oczywiście bardzo dużo i można do poszczególnych zagadnień przykładać bardzo różne wagi, jeśli chodzi o jej znaczenie. Ja może na wstępie zaznaczę, że to, o czym my mówimy, to jest system podatkowo-składkowy. I to podkreślmy, tak? Nie system podatkowy, nie system składkowy, ale system podatkowo-składkowy, dlatego że w zasadzie te dwa elementy są tak ze sobą ściśle powiązane, że ich osobna analiza nie ma de facto większego sensu. Znaczy jest oczywiście wielu ekspertów, doradców podatkowych, którzy się specjalizują w jednej dziedzinie, albo ekspertów z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych, którzy w tej drugiej dziedzinie się specjalizują, ale jeśli mówimy o całości systemu danin publiczno-prawnych, to w tym przypadku musimy te dwa elementy łączyć, ponieważ one się bardzo mocno ze sobą przenikają. To są po prostu daniny od osób fizycznych, które są pobierane. Jeśli pytasz o jakie problemy chcę rozwiązać tą propozycją, to jest taki policy paper, można by powiedzieć, policy paper reformy. Tych problemów jest oczywiście bardzo, bardzo dużo. Zacznijmy od podstawowego, czy takiego, który mi najbardziej przyświecał i najbardziej mnie bolał, kiedy przystępowałem do tego zagadnienia. To jest oczywiście skomplikowanie systemu podatkowo-składkowego. I tutaj też zaznaczmy może jedną ważną rzecz. W takich ogólnych zasadach, jakbyśmy przeczytali te podstawowe artykuły ustawy o podatku dochodowym, czy jakbyśmy poznali podstawowe zasady ubezpieczeń społecznych, to ten system de facto nie jest taki skomplikowany. W sensie dla takiego normalnego człowieka, przeciętnego, pracującego, któremu jeszcze wszystkie zaliczki rozlicza pracodawca, to ten system de facto nie jest tak skomplikowany, jak się o tym opowiada. Niestety im głębiej w las, tym więcej drzew, tym więcej też konarów, o które można się potknąć.
No i tak właśnie jest z naszym systemem podatkowo-składkowym, bo gdy zaczynamy się zastanawiać, jak on de facto wygląda w swojej całości, no to okazuje się, że on jest niezwykle, ale to niezwykle rozdrobniony. W sensie on od początku lat 90., kiedy powstała ustawa o podatku PIT i później od końca lat 90., kiedy nastąpiła reforma ZUS, to w tym dość logicznym pierwotnie systemie narosło mnóstwo, ale to mnóstwo różnego rodzaju wyjątków, które sprawiają, że de facto bardzo ciężko jest oceniać chociażby to, ile ludzie zarabiają. W sensie obecnie system jest już na tyle skomplikowany, na tyle poszatkowany, że pytając kogoś o jego wynagrodzenie brutto albo o jego dochody, musimy następnie zadać całą serię pytań dotyczących korzystania z różnego rodzaju wyjątków i uprzywilejowań podatkowo-składkowych, bo inaczej nie jesteśmy w stanie w żaden sposób ocenić, ile de facto ta osoba zarabia, jaka jest jej sytuacja ekonomiczna. Ja tutaj sobie na potrzeby naszej dyskusji wcześniej wymieniłem takie przykłady, żeby to zobrazować. Tak? No i chociażby w polskim systemie podatkowo-składkowym istnieje 7 różnych przypadków rozliczenia kosztów uzyskania przychodu tylko i wyłącznie z pracy najemnej. Już nie mówimy tutaj w ogóle o działalności gospodarczej, tylko z pracy najemnej. Tak, mamy 4 standardowe na umowie o pracę w zależności od liczby pracodawców i miejsca zamieszkania. Mamy koszty 20% cywilnoprawne, mamy koszty autorskie 50% i mamy też możliwość rozliczania kosztów rzeczywistych. W przypadku działalności gospodarczej mamy de facto 5 różnych sposobów rozliczania podatku. Mamy kartę podatkową, ryczałt, liniówkę, skalę i mamy jeszcze IP Box, który zazwyczaj nie jest wymieniany jako osobna forma rozliczania, ale te dochody się nie sumują z innymi, więc to jest de facto wyłączenie części dochodów i rozliczenie ich na innych zasadach. Tak? Dodatkowo mamy, nie wiem, takie sytuacje jak osobne zasady składkowania i w ogóle systemu ubezpieczeń społecznych osób mundurowych, funkcjonariuszy mundurowych. Mamy osobne przepisy dla rolników, to jest grupa ponad 1 miliona ludzi. Mamy też czasami takie dość dziwne przepisy, jak to, że chociażby z przywilejów składkowych, z obniżonych składek korzystają kierowcy tirów na przejazdach międzynarodowych. I takich elementów jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. I można by je wymieniać de facto, no może nie w nieskończoność, ale na pewno bardzo długą litanię moglibyśmy jeszcze takich różnych dziwnych, szczególnych przypadków wymienić. No i de facto, kiedy otrzymujemy informację o czymś wynagrodzeniu, o czymś dochodzie, albo kiedy dostajemy chociażby informację z GUS-u o medianie czy średniej wynagrodzeń brutto, no to w obecnym polskim systemie właściwie nie wiemy, co to oznacza. W sensie jakby w tej średniej znajdują się tak zróżnicowane przypadki, że bardzo ciężko jest ocenić, jaka jest sytuacja ekonomiczna poszczególnych ludzi. Także patrząc na oferty pracy, czy porównując w różnych branżach, czy w różnych sektorach te wynagrodzenia, no to może dojść do sytuacji, w których de facto te informacje nic nam nie mówią. I to jest bardzo spory problem, bo brak możliwości porównywania wynagrodzeń działa bardzo zniekształcająco na funkcjonowanie gospodarki. Więc... No tak, chcielibyśmy, żeby zasady podatkowe, można powiedzieć, ludzi o tym samym statusie, którzy na przykład zarabiają tyle samo, żeby system traktował ich podobnie. A tu się okazuje, że może być kilkanaście różnych przypadków stosujących się do danej osoby, różnych, tak? W sensie... No tak, złotówka zarobiona przez przedsiębiorcę, rolnika, pracownika na umowie o pracę czy informatyka, no to to jest ta sama złotówka, tak? Więc dlaczego obowiązują jakieś zupełnie inne zasady oskładkowania? Tutaj nie mówimy oczywiście o jakichś przypadkach, nie wiem, ulg, takich celowych działań, które mają na celu wywarcie jakiegoś efektu społecznego, nie wiem, wsparcie dzieci czy coś takiego, tylko w ogóle mówimy o tym, w jaki sposób praca, tak, czy działalność gospodarcza jest rozliczana z samego swojego faktu bycia taką, a nie inną, a nie z faktu wystąpienia jakichś obiektywnych okoliczności, które by do czegoś uprawniały. No więc de facto tak funkcjonujący system z taką dużą liczbą wyjątków, z dużą liczbą takich właśnie szczególnych przypadków, staje się fikcyjny. Znaczy on funkcjonuje dzięki
z jednej strony sile lobbingowej grup, które na tym korzystają, no i dzięki też w dużej mierze nieświadomości takich zwykłych obywateli, najczęściej pracujących na takiej zwykłej, standardowej umowie o pracę, którzy de facto w całym tym systemie są najbardziej obciążeni ze wszystkich i proporcjonalnie względem swoich dochodów, jakby najmocniej dokładają się do finansowania państwa. No i bardzo często oczywiście nie zdają sobie sprawy z tego, o czym dzisiaj mówiłem i też nie ma się co dziwić, bo są to zagadnienia bardzo często też no, mocno szczegółowe. Także jednym z elementów, czy jednym z intencji przyświecających wprowadzeniu propozycji tej reformy było, no, tak jak mówi tytuł, okiełznanie chaosu, czyli jakby uporządkowanie tego i wprowadzenie zasady, że no, generalnie wszyscy są objęci jednymi zasadami opodatkowania. Tutaj wszystkie osoby fizyczne, tak, dochody osób fizycznych są objęte jednymi zasadami opodatkowania. Tu też oczywiście było kilka takich elementów, powiedzmy dodatkowych, tak, no mamy kwestie takie jak na przykład arbitraż, też chciałem jakby ograniczyć ten arbitraż, bo on powoduje spore zniekształcenia gospodarcze, jest też elementem utrudniającym. Jakby rozeznanie się. Przypomnijmy, co to jest arbitraż. Bo nie każdy arbitraż jest to sytuacja, w której osoba wykonująca daną pracę może de facto wybierać między różnymi formami jej świadczenia. W sensie ona wykonuje faktycznie taką samą pracę, bardziej, tak? ale zmieniając na przykład sposób jej wykonywania, czy sposób taki formalno-prawny jej wykonywania, na przykład zakładając działalność gospodarczą, może ograniczyć swoje koszty podatkowo-składkowe. Tak? Czyli no mamy, to jest taki sztampowy przykład, który się najczęściej wymienia, to są ci informatycy na B2B. Tak? Jakby taki no, informatyk na B2B bardzo często no nie różni się od informatyka, który pracuje siedzi obok niego, tak, biurko w biurko i pracuje na umowie o pracę. Wykonują tą samą pracę, pracują na tym samym projekcie, a jakby mają inne zasady tutaj rozliczenia podatków i składek. No jest to sytuacja jakby bardzo, bardzo nieprzejrzysta w tym systemie. No i takie rozdrobnienie systemu, znaczy po pierwsze jakby jest dość niesprawiedliwe, znaczy chyba można by uznać, że jest niesprawiedliwe, tak, po prostu. Jeśli osoby wykonują no, taką samą pracę albo o dość podobnym charakterze, a de facto otrzymują z tego później na rękę różne pieniądze, w różny sposób są obciążeni, no to jest to po prostu sytuacja niesprawiedliwa. Inną sytuacją też niesprawiedliwą występującą w polskim systemie jest, którą chciałem jakoś tutaj zaadresować, tak, mówiąc tak popularnie jak eksperci mówią, to był problem systemu progresywno-regresywnego, który mamy w polskim systemie. No, ponieważ nasz system de facto jest formalnie jest progresywny, no bo tą podstawową zasadą jest skala podatkowa, czyli po przekroczeniu pewnego progu płaci się proporcjonalnie więcej tych podatków, jest wyższa stawka, ale de facto jak się spojrzy na dane administracyjne, to ten system jest progresywno-regresywny, czyli jakby ten poziom obciążeń proporcjonalny rośnie do osiągnięcia sytuacji, w której jesteśmy na tyle bogaci, na tyle dobrze zarabiamy, że możemy korzystać z różnych preferencyjnych form. Opłaca nam się założyć działalność gospodarczą, opłaca nam się zmieniać formy, przekraczamy limit 30-krotności, co bardzo znacząco obniża klin podatkowo-składkowy, więc jakby w pewnym momencie w Polsce, jeśli jest się odpowiednio bogatym, to się płaci proporcjonalnie mniej, a nie proporcjonalnie więcej. Jest to też sytuacja no raczej niekorzystna, raczej należałoby ją uznać za no, niesprawiedliwą społecznie i jest to też sytuacja raczej dość dziwaczna, jak się porównuje systemy z innymi systemami występującymi na świecie. No to chyba tyle. Może jeszcze jako jedną ciekawostkę w ramach wstępu. Wiesz, Michale, że ja zawsze lubię długo gadać, więc będziesz musiał pewnie pociąć ten materiał. Obecnie w polskim systemie doszliśmy do sytuacji już tak absurdalnego narostu różnych wyjątków, różnych dziwnych sytuacji, że obecnie, być może Państwo słuchający tego podcastu o tym nie wiedzą, być może część wie, de facto trzeba rozliczać w Polsce podatki w dwóch systemach podatkowych. W systemie obecnie obowiązującym, kiedy to nagrywamy, mamy 2025 rok, ale jednocześnie równolegle trzeba liczyć zaliczki na podatek według systemu z 2021 roku, który już, przypomnijmy,
nie istnieje. W sensie jakby równolegle trzeba liczyć zaliczki na podatek według systemu obowiązującego sprzed reformy Polskiego Ładu. To wynika z pewnych przepisów wynikających z ustawy o składce zdrowotnej, o finansowaniu ochrony zdrowia i dotyczy osób o bardzo niskich wynagrodzeniach ta sytuacja, no ale jakby de facto no nie ma żadnych progów tutaj, tak? Wyliczyć trzeba każdemu, a jeżeli ktoś zarabia bardzo mało, to się do niego coś tam stosuje. Tak, no przynajmniej z mocy prawa, tak? Należałoby wyliczyć każdemu, żeby zobaczyć, czy dana osoba podpada pod ten przypadek. Chodzi tutaj o sytuację obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki obowiązującej według przepisów 31 grudnia 2021 roku. Jakby sama ta nazwa brzmi dość dziwacznie, ale taki przepis w Polsce obowiązuje. Także de facto musimy liczyć. System jest już tak chaotyczny, tak rozlazły i tak połatany na wszystkie możliwe sposoby, że de facto trzeba go liczyć według dwóch systemów, w tym jeden system literalnie nie istnieje, ale jest do niego wprost odwołanie w jednej z ustaw. Tam po prostu jest napisane w brzmieniu z dnia takiego a takiego, więc każde kolejne reformy, które wchodzą, zmiany oczywiście sprawiają, że obecny system i tamten system stają się jakby bardziej zróżnicowane, jakby odmienne względem siebie, więc jakby rodzi to z czasem coraz większy problem. Na razie minęły tutaj powiedzmy 3 lata, tak de facto, bo to jest od końca 2021, więc powiedzmy 3,5 roku tutaj minęło, więc te zmiany może nie są takie duże, no ale jakby samo wystąpienie tej sytuacji jakby w ogóle brzmi absurdalnie. I taki mamy. Do samej niesprawiedliwości w ogóle tego systemu, tego skomplikowania systemu, tak, że to skomplikowanie generuje niesprawiedliwości. Dodajmy może też, że to jest po prostu duża nieefektywność. Każdy, kto chce się rozliczać, musi sobie najpierw policzyć, czy mu się opłaca bardziej to, czy jeszcze coś innego. Musi, nie wiem, znaczy nie musi, ale ma jakby ten taki systemowy, mówiąc po angielsku, incentive do tego, żeby właśnie dzwonić do doradcy podatkowego i pytać, jaka forma go tam będzie dla niego najbardziej korzystna. Więc to jest też ogrom pracy, jaki wykonują na przykład właśnie doradcy podatkowi, która z punktu widzenia faktycznego dostarczania dóbr i usług gospodarce jest zmarnowana. A druga rzecz, że zwycięzcami jakby w tym właśnie tej grze gospodarczej, powiedzmy, nie są ci, którzy robią lepsze produkty, tylko ci, którzy właśnie znaleźli lepszą lukę prawną, czy może nie tyle lukę, ale jakieś wyjątki, które stosując liberalną interpretację można by do nich zastosować. No tak, i podkreślmy, że takie ukształtowanie systemu sprawia też, że on jest droższy w obsłudze. Mamy mnóstwo przypadków, które Krajowa Administracja Skarbowa musi brać pod uwagę. To w jaki sposób utrudnia kontrolę. Nie wszystkie te przypadki są w jasny sposób opisane, w jasny sposób raportowane. Tak? Więc te kontrole się czasami odbywają, bo jest jakieś podejrzenie, że jest tu jakaś nieprawidłowość, a de facto wszystko jest zgodnie z prawem, tylko że prawo jest takie jakie jest. Tak? Dziwaczne. Tych formularzy jest bardzo dużo, trzeba pilnować ich aktualizacji, trzeba utrzymywać te systemy, trzeba rozważać to wszystko, a jeszcze w całym systemie mamy równolegle, obok Krajowej Administracji Skarbowej mamy jeszcze ZUS, który zajmuje się poborem składek społecznych i de facto często od tych samych wynagrodzeń dokonuje jakby równoległej kontroli, czy wszystko jest zgodnie, więc jakby gdyby przejęła to jedna instytucja, co jest elementem proponowanej przeze mnie reformy, to de facto taka kontrola odbywałaby się raz, a nie równolegle. Znaczy to w ogóle znacząco obniżyłoby koszty takie administracyjne funkcjonowania tego systemu i poboru tych danin. Zaraz rozwiejemy już całkowicie tajemnicę, opowiesz nam o samym projekcie, ale wcześniej chciałbym podziękować wszystkim darczyńcom Nowego Ładu, wszystkim patronom Nowego Ładu. To dzięki wam możemy tworzyć tego typu materiały. Takie rozmowy o gospodarce, ale również przecież o polityce, o państwie, o kulturze. Jeśli, drogi widzu, chcesz, żeby powstawało ich więcej, to serdecznie zapraszam cię, żebyś został patronem Nowego Ładu. Można to uczynić na stronie patronite.pl/Nowy Ład. Dla patronów jest przewidziane również, właściwie funkcjonuje grupa na Discordzie, kanał na Discordzie, gdzie ciągle pozostajemy w kontakcie między redakcją, autorami Nowego Ładu, a czytelnikami i słuchaczami. Także zachęcam do dołączenia do tego grona.
No i przejdźmy już do tego konkretu, do tej jednolitej daniny. Piszesz w raporcie o systemie, który właśnie połączyłby te podatki i składki, o których przed chwilą powiedziałeś. No one już są, tak jak mówisz, de facto jednym systemem, ale połączył je w sposób taki bardziej widoczny, jednoznaczny i też w kwestii poboru właśnie podatków i składek. Może po prostu najpierw wyjaśnić troszeczkę, jakie jest takie główne założenie reformy i takie jej główne cechy. Tak, to oczywiście będę musiał niektóre rzeczy upraszczać, bo sam raport, który sam w sobie jest, nie porusza wszystkich wątków, on liczy ponad 80 stron, zachęcam do jego przeczytania, więc tutaj kilka rzeczy będę musiał trochę uprościć. Więc tak, punktem wyjścia w ogóle, znaczy idea jest taka, żeby podatnik czy ubezpieczony, no w nowym systemie to będzie de facto jakby jedno, podatnik i ubezpieczony, bo te elementy będą połączone ze sobą, żeby de facto rozliczał, no powiedzmy, jeden formularz, czy według jednego algorytmu i składki, i podatki, a następnie jedną już wyliczoną kwotę wpłacał do odpowiedniego urzędu. No w moich założeniach to będzie Krajowa Administracja Skarbowa, ale to jest kwestia czysto techniczna, jaki urząd będzie się tym akurat zajmował. Tak. Więc będzie ten jednolity system, w sensie to będzie połączone ze sobą, ale wewnętrznie ten system będzie miał oczywiście pewne zróżnicowanie, żeby odpowiadać na różne przypadki. I jednolita danina w propozycji, która właściwie nie jest do końca moją propozycją, ja ją zapożyczyłem co nieco z prac, które trwały w latach 2016-17 pod przewodnictwem profesora Wojciechowskiego. Wtedy przygotowywano taki projekt jak jednolitej daniny. No i właśnie tam zaproponowano i ja z tego skorzystałem, modyfikując odpowiednio, system, który składa się z dwóch filarów. Tak to nazwijmy. Jest filar w części liniowej. Ta część liniowa z grubsza odpowiada składkom, czyli jest tutaj po prostu proporcjonalne objęcie dochodów pewną stawką procentową i te pieniądze do pewnego progu trafiają do ZUS-u jako składki. Powyżej tego progu one są już podatkiem. Tu chodzi o likwidację tej regresywności na poziomie limitu 30-krotności. I mamy ten drugi filar. Jest to część tak zwana progresywna, czyli jest to po prostu skala podatkowa, taka, którą znamy z dzisiejszego podatku PIT, tam oczywiście z pewnymi modyfikacjami. Punktem wyjścia do wszystkiego jest jednak wspólna, ujednolicona definicja dochodu. Ponieważ obecnie mamy sytuację, w której podstawa liczenia podatku dochodowego jest inna od podstawy naliczania składek ZUS-owskich, składek społecznych, a jeszcze inna jest podstawa składki zdrowotnej. No i wiemy, że na przykład po wprowadzeniu Polskiego Ładu, kiedy przedsiębiorcom wprowadzono proporcjonalne składki zdrowotne, no właśnie bardzo wielu z nich narzekało na to, dlaczego te podstawy nie są takie same, tak? Że oni, no już rozumiem, że muszą płacić i że płacą więcej niż płacili wcześniej, przynajmniej w wielu przypadkach, ale niech to chociaż będzie takie ujednolicone, niech to będzie jednolite. Jak wylicza się zaliczka na podatek PIT, no to niech do tego się doda te 9% i będzie wyliczana na składkę zdrowotną. Obecnie tak nie jest, występują pewne różnice. Tutaj punktem wyjścia jest ujednolicona definicja dochodu. I to jest bardzo ważne i de facto to jest w ogóle najważniejszy element całej reformy, który jest bardzo mało spektakularny, tak jak się o tym mówi, ale sytuacje, w których obecnie tak nie jest i rodzi to różnego rodzaju problemy, no takich sytuacji jest bardzo wiele, tak? I one utrudniają porównywanie wynagrodzeń, one utrudniają raportowanie informacji o dochodach i tak dalej. Więc mamy wspólny dochód. Ten wspólny dochód bierzemy na część liniową i na część tą progresywną. Część progresywna to jest skala podatkowa. Ja tam zaproponowałem różne przypadki, ale taki najbardziej podstawowy przypadek to jest skala bardzo zbliżona do naszej dzisiejszej. Mamy 30 000 kwoty wolnej, mamy próg 120 000. Pierwsza stawka to jest 21%, druga stawka to jest 36%.
I mamy też tą część liniową, która odpowiada składkom płaconym na rzecz ZUS, składkom społecznym. Tutaj przede wszystkim emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa, chociaż o tym też dyskutuję w raporcie. No i to jest 30%. Ono jest w 20% płacone przez pracodawcy i w 10% płacone przez pracownika. No i tak w najogólniejszych założeniach wygląda ten system. On ma obejmować wszystkie grupy dochodowe, wszystkie źródła zarobkowania, czyli jednym systemem, czy będą się sumowały dochody z pracy, z umów cywilnoprawnych, z działalności gospodarczej, także działalności rolniczej, podkreślmy to, zasady dla służb mundurowych, zyski kapitałowe będą także w to wchodziły, no i emerytury, renty i wiele innych tutaj elementów. Oczywiście im bardziej wchodzimy w szczegóły, no tym jest tutaj więcej takich szczegółowych rozwiązań, które muszą zostać uwzględnione w trakcie tej reformy, ponieważ jakby ideą, która mi przyświecała w trakcie proponowania tego systemu, to było zaproponowanie systemu, który może nie jest idealistyczny, ale jest realny do wdrożenia. W sensie jakby, że to nie są jakieś marzenia z libertariańskiej fantazji, gdzie wszyscy liniowo płacą, nie wiem, 5% i odczepcie się. To nie są też jakieś, nie wiem, socjalistyczne fantazje o nie wiadomo jakim tam podatku idącym do stawek krańcowych 80% i tak dalej. Nie, no to jest system, który bierze punkt wyjścia taki, jaki mamy, stara się być względem niego możliwie neutralny, ale jednocześnie rozwiązuje wiele problemów. Tak? Likwiduje wiele wyjątków, ujednolica wiele definicji, ujednolica wiele podstaw. No, sprawia, że ten system staje się ponownie spójny i jednolity. Czyli właściwie nie wchodzisz w dyskusję na temat tego, czy ta progresja powinna być większa, czy bogaci mają płacić wyższe podatki, czy niższe, czy generalnie powinno państwo zbierać wyższe podatki. Skupiasz się raczej na tym, jak technicznie rozwiązać problem skomplikowanego systemu, tak? A później skale podatkowe można sobie tam suwakiem dostosowywać. Tak. Jakby ten system jest tak stworzony, że w jego podstawowych założeniach kwestia, jakie są stawki w tym systemie, jakie są progi, no to jest dyskusja o tym, kto ma zyskać, kto ma stracić, ile to ma wszystko kosztować. W sensie jakbyśmy podnieśli tą stawkę z 36% do 40%, albo byśmy wprowadzili trzecią stawkę z jakimś progiem wynoszącą 50%, to jest w zasadzie jakby dla funkcjonowania tego systemu to jest w ogóle bez znaczenia. Tak? W sensie to ma znaczenie oczywiście dla konkretnych podatników, którzy byliby tym obciążeni, to ma znaczenie dla sektora finansów publicznych, bo miałby większe lub mniejsze dochody, w zależności jakbyśmy tym manipulowali, ale jakby jeśli chodzi o konstrukcję tego systemu, jakby decyzję polityczną ja zostawiam politykom. Ja wychodzę z założenia, że wprowadzamy system, który jest z grubsza tak dystrybucyjnie dość podobny do obecnego systemu, który nie powoduje, jego wprowadzenie nie powoduje jakichś gigantycznych zawirowań związanych, a jednocześnie jest to system, który jest dużo bardziej przejrzysty, dużo bardziej jednolity i dużo bardziej spójny od obecnego. Okej. Ja postaram się troszkę podsumowywać to, co mówisz, bo w tej rozmowie, którą tak słuchacze, widzowie słuchają, trudno może jest załapać te algorytmy, te liczby. Tak więc, jeśli dobrze Cię rozumiem, wszystko, co zarabiamy, obłożone jest stałym 30% podatkiem, który ma odpowiadać tym składkom społecznym. Tak? Czyli to jest taki podatek na potrzeby naszych emerytur i na potrzeby ochrony zdrowia. Tak jak dziś płacimy składkę też w okolicy 30% te dwie składki, to tak ma być w Twoim systemie, tak? Znaczy tu doprecyzujmy właśnie to, dlaczego jest to rozróżnienie na tą część liniową i na tą część progresywną. Ta część liniowa odpowiada z grubsza składkom, a ta część progresywna w 100% akurat odpowiada podatkom płaconym. Więc kiedyś jak prowadziłem taką dyskusję w takim zamkniętym gronie, gdzie przedstawiałem wstępne założenia, to ktoś zadał pytanie, to dlaczego de facto tych 30% nie włączyć do tej skali podatkowej, jakby i ten system byłby jeszcze bardziej jednolity. Nie byłoby dwóch filarów, tylko jednolita danina miałaby jeden filar, więc byłaby bardziej jednolita. Pojawił się taki głos. No i tu wracamy do problemu tego, że ten system musi być realny.
Tak? Nie bez powodu część liniowa odpowiada z grubsza płaceniu składek, ponieważ nie wszyscy składki płacą. Gdybyśmy wprowadzili system taki zupełnie jednolity z jedną skalą podatkową, de facto oznaczałoby to, że emeryci płaciliby składki emerytalne na rzecz emerytów. Znaczy byłaby to sytuacja absurdalna. Obciążeniem składkowym byłyby też obciążone osoby na przykład otrzymujące świadczenie, różnego rodzaju świadczenia społeczne, jacyś, nie wiem, renciści na przykład, tak, macierzyńskie i tak dalej, byłyby też tym obciążone. Dlatego kiedy mamy ten algorytm, tam w moim raporcie jest taki wykresik, czy taki schemat, ja do niego tutaj zachęcam, żeby się udać do tego raportu i na niego spojrzeć, bo to troszkę lepiej rozjaśnia tak wizualnie, jak to działa. De facto mamy wspólny punkt wyjścia, ale zanim dojdziemy do wspólnego finału, to jest jak takie O, tak? Wychodzimy z jednego punktu, dzieją się pewne rzeczy i wchodzimy do momentu, w którym symujemy daninę liniową, daninę progresywną i ją wpłacamy do urzędu. No ale na tych odnogach dzieją się pewne rzeczy. Dzieją się przede wszystkim odliczenia. Różnego rodzaju odliczenia i zwolnienia, które sprawiają, że pewne zasady są tutaj modyfikowane. No i na przykład częścią liniową nie są objęci emeryci i renciści, ponieważ byłoby to po prostu bez sensu, żeby oni byli objęci. Tak? Bo gdybyśmy ich objęli tym systemem, no to de facto płaciliby składki sami jakby składki na rzecz swoich świadczeń płaciliby od swoich świadczeń. No, byłaby to sytuacja raczej dość dziwaczna, sytuacja dość niespotykana. No, również składkami społecznymi wtedy byłyby objęte dochody kapitałowe. Ja zakładam, że one nie są objęte składkami społecznymi, tak jak zresztą dzisiaj też nie są objęte, no bo jest jakaś granica tego, powiedzmy, tego klina, który w przypadku tych kapitałowych byłby w ogóle akceptowalny. Ten system musi mieć jakieś podstawy realności tego. Czyli również nie chciałbyś, żeby te zyski kapitałowe, które dziś są opodatkowane 19%, nagle wchodziły w podatek 30% plus podatek zgodnie ze skalą tam 21 chyba piszesz i 36, tak? Zależnie od dochodów. No już jakby miejmy jakieś tutaj jakąś racjonalność w tym wszystkim, tak? W sensie jakby ja naprawdę jakby planując tą reformę, ja tutaj nie miałem założenia, żeby nie wiem, dopiec jakiejś grupie, której nie lubię, tak? Uważam, że nie wiem, inwestorzy to po prostu powinni być gnębieni i tam niech płacą 100% podatku. Jakby jakby każdy ma w systemie ekonomicznym, jakby każdy ma swoją rolę, każde dochody z czegoś wynikają, pełnią pewną rolę, są elementem przepływów gospodarczych, jakby są naturalne, tak? Chodzi o to, żeby jakby ujednolicić to, co w sensie faktycznym powinno być ujednolicone, tak? No jakby dochód kapitałowy jest też dochodem osoby fizycznej, no ale nie jest to jakby źródło opłacania jego przyszłej emerytury i nie zakładam, że powinno takim źródłem być, ale to są jakieś powiedzmy detale, żebyśmy nie weszli w te szczegóły, tak? Okej, czyli rozumiem, że niektóre dochody będą podlegały pod podatek i liniowy, i progresywny, a niektóre jedynie pod progresywny. Tak będzie. Przeciwnej sytuacji chyba nie będzie, chyba że ktoś będzie na kwocie wolnej po prostu. No, ale to de facto podlega pod część progresywną, tylko że wynosi ona 0 w jego przypadku. Więc tak, takie sytuacje będą. Również każda z tych części będzie mogła korzystać z różnego rodzaju ulg. Większość ulg to oczywiście będzie na części tej progresywnej, no bo ono jest tą częścią podatkową a na składkach jest raczej niewiele ulg. Bo chociaż można sobie wyobrazić istnienie takich ulg na części składkowej, na przykład w przypadku osób niepełnosprawnych albo jakbyśmy chcieli na przykład, nie wiem, wesprzeć osoby przed wiekiem emerytalnym, można sobie wyobrazić takie sytuacje. Jakby to są już jakby szczegóły, które może nie są jakoś bardzo istotne dla tego systemu i się nad nimi nie rozwodźmy. Istotną modyfikacją, którą tu należy wspomnieć, jest tak zwana ulga przedsiębiorcza, ponieważ pewnie jeśli oglądają nas już jacyś przedsiębiorcy czy osoby prowadzące działalność gospodarczą, to jak sobie szybko tak dodali te stawki procentowe, no to pewnie już jakby wiezie ich karetka do szpitala ze stanem przedzawałowym. No jakby tutaj uspokójmy się troszkę, ponieważ no jest pewien problem wynikający z tego, że podstawą czy jakby dochodem z pracy najemnej jest de facto w uproszczeniu powiedzmy wynagrodzenie brutto. Tak?
A dochód przedsiębiorcy jest ekonomicznie czymś innym. W sensie odpowiednikiem dochodu przedsiębiorcy, który sam za siebie płaci wszystko, nie jest wynagrodzenie brutto na umowie o pracę, ale jest koszt pracy. Czyli jeszcze to plus ta naleciałość ze składek. Tak zwane brutto. Brutto, tak. Jest to też tak nazywane. Więc gdybyśmy tą samą stawkę procentową przykładali do wynagrodzenia brutto i do dochodu brutto z działalności gospodarczej, to de facto by oznaczało, że ta działalność gospodarcza w ekonomicznym sensie jest dużo bardziej obciążona, bo to są po prostu inne definicje. Tak? To są jakby inne, ekonomiczne to są inne rzeczy, tak? Które sobie w 100% nie odpowiadają. No i taka sytuacja jakby też no ciężko przewidzieć, żeby była przez kogokolwiek akceptowalna i też wydaje się, że nie byłaby społecznie czy ekonomicznie uzasadniona. Dlatego dochód z działalności gospodarczej i działalności rolniczej, która też powiem jest traktowana tutaj analogicznie, jest skorygowany, po prostu jest odliczenie w tak zwanej ulgi przedsiębiorczej, to jest 35% dochodu jest po prostu odliczane, czyli de facto te wszystkie stawki, te 30% i ta skala podatkowa w przypadku działalności gospodarczej są przykładane nie do pełnego dochodu, tylko do 65% dochodu. Jakby i to rozwiązanie jest również elementem, który ma, no tak ktoś się może dziwić, no to jakby mówi, no jakąś ulgę jeszcze dla przedsiębiorców, miało być prosto, no miało być jednolita, tak? No ale świat nie jest prosty, tak? Musimy być tam jednolicie i tam prości, gdzie da się to zrobić, tak? A jeśli są przypadki zupełnie oczywiste, gdzie pewnych rzeczy no nie da się jednolicie przyłożyć, no to trzeba pomyśleć w jaki sposób je tutaj nie zmodyfikować, czy w jaki sposób je tutaj dostosować, żeby nadal ten system był spójny, tak? No i dzięki tej modyfikacji jakby przedsiębiorcy i rolnicy są cały czas elementem tego samego systemu. W sensie nie mają oddzielnego. Ale powiedz w takim razie, dlaczego nie można by uprościć od drugiej strony? Czyli pozbyć się w końcu tego rozróżnienia na brutto i brutto, zrobić po prostu pensję brutto, od której albo jedna, znaczy no i tak de facto odprowadza to zawsze pracodawca, no ale że no nie robimy tego jakiegoś rozróżnienia, że to jest część pracodawca, to jest część pracownika, tylko po prostu mamy kwotę brutto, od której odprowadzana jest jakaś stawka podatku. W idealnym świecie oczywiście masz rację, w sensie tak kusi, takie głosy się bardzo często pojawiają i jest w nich trochę racji. Znaczy to pewnie powinno być po stronie podatnika, czyli pracownika. To wszystko. Oczywiście te stawki można by tam odpowiednio zmodyfikować, tam obniżyć, żeby obciążenie było takie samo. No ale problem polega na tym, na czym już wspominałem. Znaczy ta reforma musi być realna do wprowadzenia. W całej gospodarce występuje bardzo wiele bardzo różnych umów. Mamy umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, mamy kontrakty między przedsiębiorcami, czy przedsiębiorcy opłacają swoich pracowników, mamy zamówienia publiczne, które są bardzo nieelastyczne, jeśli chodzi o negocjacje kwot i w momencie, kiedy czysto teoretycznie wprowadzilibyśmy jednolitą daninę, te umowy nie przestałyby istnieć. Jakby one nadal by dalej funkcjonowały, ta gospodarka nadal musiałaby się dalej kręcić. One podlegają pod kodeks cywilny, kodeks pracy, pod ustawę o zamówieniach publicznych, wiele różnych aktów prawnych innych niż ustawa o podatku PIT i innych niż ustawa o ubezpieczeniach społecznych reguluje to kwestie. Więc gdybyśmy wprowadzili sytuację, w której nagle wszystko jest opłacane, załóżmy na przykład po stronie pracownika, żeby ujednolicić te zasady pracodawcy i pracownika, żeby brutto to było brutto, znaczy już nie byłoby nic ponad, tak? Żeby była przynajmniej od jednej strony ta definicja, no to de facto musielibyśmy aneksować prawie wszystkie umowy występujące w gospodarce. Wszystkie, które były podpisane, umowy o pracę, umowy zlecenie, wszystkie przetargi, wszystko należałoby od początku aneksować, zmienić ich wartości, przeliczyć na nowo. To byłby gigantyczny chaos. Znaczy jakby jest to w praktyce niemożliwe do wprowadzenia ze względu na to, że nie jesteśmy w idealnym świecie. Nie zaczynamy od punktu zero, w którym wymyślamy sobie system tak jakby na nowo. Tak? Nie wiem, zaludniamy bezludną wyspę i pierwsi tutaj przybysze na Mayflower sobie tam koloniści ustalają zasady opodatkowania, jakie będą ich obowiązywały. No tak nie jest. Jakby świat się nie zatrzymuje. Mamy zobowiązania, mamy uzyskane uprawnienia emerytalne, mamy wiele różnych rzeczy, które cały czas pozostaną i które w jakiś sposób trzeba ten problem zaadresować, więc wprowadzenie... Tak, tylko czy nie można na przykład dać jakiegoś okresu przejściowego, że od dziś jakoś właśnie nowe umowy są zawierane w ten sposób,
wszystkie stare umowy mają jakiś czas na rozliczenie. Wtedy oczywiście mamy 2 równoległe systemy w trakcie okresu przejściowego. No, znaczy, ale nie wydaje mi się, że ktoś byłby w stanie ogarnąć jakby takie skomplikowanie 2 równoległych systemów różnych umów i występujących w różnym czasie. Tak? Mamy kwestię, no nie wiem, ryzyka jakiegoś antydatowania i tak dalej. W ogóle mamy swobodę zawierania umów. Tak? Jakby zacznijmy od tego. No, mamy swobodę zawierania umów. Ciężko, żeby tutaj państwo teraz wjechało i mówiło, że no, wasze 5000 to jest teraz 6000. Tak? Mówi, z buta wjeżdża i mówi, że wszystko mnożymy albo modyfikujemy i tak dalej. Więc jeśli taki system chcielibyśmy wprowadzić, o którym mówisz, czy to musimy mieć sytuację, w której on stopniowo przechodzi przez wiele lat. Czyli na przykład te 20-10 byśmy o 1 punkt procentowy na przykład co roku zmieniali, no i po 20 latach byśmy doszli do tego systemu. No to takie coś można sobie oczywiście wyobrazić. Jest to rozmowa dość taka teoretyczna, bym powiedział, tak, ale w momencie, w którym proponujemy tą reformę, no to i tak punkt wyjścia, punkt startu, no niestety musi uwzględniać to, co jest. Tak? Jeśli już przedsiębiorcy, jeśli już w ogóle ludzie, tak, podatnicy, no wiedzą, jakie są zasady, wiedzą, jakie zasady będą obowiązywały w przyszłości, chociaż de facto tego nie wiedzą, no bo należy zakładać, że kwota wolna i progi będą modyfikowane w przyszłości, no bo po prostu inflacja, różne inne rzeczy na to wpływają. No ale załóżmy, mają jakąś pewność, no to mogą zawierać umowy uwzględniające tą sytuację, która będzie miała miejsce w przyszłości, a jej niezawarcie czy niemodyfikacja nie rodzi dużych problemów. No i te stawki 20 i 10, one są generalnie zbliżone do podziału, który ma obecnie miejsce w takiej standardowej umowie o pracę. To jest lekkie przesunięcie proporcji w stronę pracodawcy, ale to jest też łącznie de facto obniżenie wysokości tych składek ZUS-owskich, które są opłacane w takim standardowym przypadku, więc generalnie nie powinno to wywołać zaburzeń gospodarczych, czyli ten system jakby mógłby być w momencie jego wprowadzania zdatny do wprowadzenia i to był bardzo ważny element, który jakby w trakcie pisania mojego raportu i w trakcie wymyślania tego systemu jakby on definiował bardzo wiele rozwiązań, które się tam pojawiają. Czyli sugerujesz trochę, że już pozostaniemy z tym brutto i netto, brutto na zawsze, bo nigdy nie będzie dało się tego... Czy weźmy też pod uwagę, że de facto istnieje bardzo niewiele państw, gdzie tego rozróżnienia nie ma. Znaczy, jeśli chodzi przynajmniej o państwa wysoko rozwinięte, takie OECD, no to jest bardzo mało państw, gdzie nie ma tej części płaconej przez pracodawcę. Ja w zasadzie chyba tak z głowy nie jestem w stanie wymienić wysoko rozwiniętego państwa, gdzie taka sytuacja ma miejsce. Ale no, pewnie zaraz w komentarzach, jeśli państwo mnie słuchają, to tam będzie można zajrzeć i ktoś znajdzie takie państwo, tak, jakieś wysoko rozwinięte, gdzie taka sytuacja ma miejsce, no ale to na pewno będzie raczej wyjątek niż jakaś reguła obowiązująca. No tak, te państwa też między innymi dzięki temu, że się zrzeszyły w OECD, no trochę przyjmowały od siebie wzajemnie rozwiązania. Tak. Właśnie takie systemowe. No dobrze, przewinęli się nam w tej rozmowie rolnicy, przewinęli się mundurowi. Jak rozumiem, w ich przypadku całkowita rewolucja, bo weszliby do powszechnego systemu. Zwłaszcza tak. Może skupmy się troszkę na rolnikach, bo oni, jak wiemy, są opodatkowani w zupełnie inny sposób niż jakiekolwiek dochody, czy to z pracy, czy tym bardziej z działalności gospodarczej. No co przewidujesz dla nich właśnie? Tak. Rolnicy są w tym systemie, rolnicy są włączeni do systemu powszechnego, są na jednolitych zasadach, no bo de facto od strony ekonomicznej działalność rolnicza nie różni się od działalności gospodarczej. Ona się oczywiście jakby różni swoim przedmiotem działalności, tak, ale jakby no nadal jest to działalność polegająca na inwestowaniu, wytwarzaniu dóbr, podejmowaniu pewnego ryzyka. To bardzo przypomina jednoosobową działalność gospodarczą, bo jest też pełna odpowiedzialność swoim majątkiem i tak dalej. No i rzeczywiście w obecnym systemie no rolnicy de facto jakby funkcjonują w innym świecie takim podatkowo-składkowym, tak? Rolnicy nie płacą, w ogóle rolnicy nie rejestrują gospodarstw rolnych, w ogóle od tego zacznijmy, ale rejestrują się w KRUS-ie.
w KRUS-ie opłacają składki. No podkreślmy, skandalicznie niskie. W sensie jakby to trzeba podkreślić, jakby tego się nie da niczym jakby w ogóle uzasadnić. KRUS w 95% jest dofinansowany z budżetu państwa, więc system KRUS-owski jest to system zasiłków społecznych z lekkim wkładem własnym, tak byśmy to nazwali. Ja tu jakby naprawdę, bo zaraz też wyobrażam sobie, co będzie w komentarzach. Jak to powiedziałem, ja rolników bardzo szanuję i bardzo szanuję ich pracę, ale jakby wychodzę z założenia, że no dochód to dochód, tak? W sensie jakby jak ktoś zarabia dane pieniądze, no to odpłaca od nich na jednych zasadach daniny, bo te pieniądze się od siebie nie różnią, tak? Zarobione przez rolnika, zarobione przez przedsiębiorcę, one się od siebie nie różnią. To jest też idzie na utrzymanie tych rodzin, na utrzymanie tych ludzi, tak jak we wszystkich innych przypadkach. No tak, a jeśli państwo chce jakąś politykę tutaj wsparcia prowadzić, na przykład ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe, no to niech prowadzi kierowaną politykę ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe. Tak mamy sytuację. Zresztą obecny system też nie jest zbyt korzystny dla rolników. W sensie on jest korzystny dla takich rolników, powiedzmy, którzy rzeczywiście tylko działalność tą rolniczą robią. Jest bardzo korzystny dla bardzo bogatych rolników. Dlatego, że de facto podatek rolny, jakbyśmy go przeliczyli w stosunku do dochodów osiąganych przez wysokich rolników, to on jest bardzo niski. Tak? On może obciążać tych biednych rolników, tych małorolnych takich rolników, on może rzeczywiście tam być dla nich obciążeniem. W przypadku dużych rolników, tam nazwijmy to latyfundystów, tak, no to on de facto jest dla nich przywilejem, gigantycznym przywilejem podatkowym i to w ich interesie jest utrzymywanie tego systemu, jakby wprowadzenie rolników do nowego systemu, przynajmniej w zakresie podatków, no, sprawiłoby, że ci najbiedniejsi, najmniejsi rolnicy, jeszcze szczególnie tacy, których dotknęła na przykład jakaś susza albo jakiś nieurodzaj, no to jakby nie osiągają dochodu, to nie płacą podatków. Jakby no tak działa system na skali podatkowej. Jakby i to też by ich obowiązywało. Oni mogliby korzystać też z ulg na dzieci, z których teraz no, nie mogą korzystać, z wielu innych rzeczy. W ogóle wiedzielibyśmy, jakie są dochody rolników, no bo musieliby je w jakiś sposób raportować. Obecnie jakby nie mamy na tym zielonego pojęcia i to rodzi wiele takich zniekształceń, wiele takich rzeczywiście, no, obiektywnie należy powiedzieć, nienależytych sytuacji, czy takich karygodnych sytuacji, w których w Polsce w dużej mierze mamy do czynienia z fikcyjnym rolnictwem. To też należy powiedzieć. Według GUS-u w Polsce rolnictwem zajmuje się około 1,2 miliona ludzi, ale jest równoległe badanie, takie europejskie badanie, ono się nazywa w skrócie FADN, to jest badanie sytuacji ekonomicznej rolnictwa i ono wykazuje, że tylko 750 tysięcy, czy jakby w gospodarstwach, w których łącznie pracuje 750 tysięcy ludzi, jakby osiągane są roczne dochody powyżej 4000 euro. Znaczy 4000 euro to jest jeszcze poniżej kwoty wolnej, znaczy to w zasadzie to nie są żadne dochody, tak? Jakby, czyli mniej więcej 2/5, tak, rolników, to de facto to jest fikcyjne rolnictwo, które nie osiąga żadnych dochodów. Ci ludzie z dopłat żyją, znaczy pracują, mają działalność gospodarczą. Są zarejestrowani dla celów. Tak, no ja nawet sam miałem kiedyś sytuację, to sytuacja zupełnie anegdotyczna, ja nie mówię, że tak wygląda polskie rolnictwo, ale jakby bardzo obrazująca ten przypadek, kiedy jechałem jakimś Uberem czy jakimś innym tego typu przewozem taksówkarskim, wracałem do domu i rozmawiałem sobie właśnie z kierowcą, ja zawsze lubię zagadywać, zapytać jak tam działalność, jak tam idzie, no i okazało się, że właśnie trafiłem na bardzo przedsiębiorczego kierowcę, Polaka, żeby tutaj nie było, który mówił, że on nie ma w ogóle działalności gospodarczej jeżdżąc tą, nazwijmy to taksówką, tak, tym przewozem, tylko rozlicza się poprzez wynajem. Znaczy model jest taki, że on wynajmuje swoje auto jakiejś zewnętrznej firmie pośredniczącej, która opłaca za niego faktury, no żeby wszystkie paragony i tak dalej były, de facto ta firma mnie przewozi i on za ten wynajem ma po 8,5% stawki płacone, pomniejszone o prowizję.
tak, jakąś tam odpowiednią prowizję ma płacone, a to co wyjeździ minus prowizję, no to on ma płacone i to jest opodatkowane 8,5%, bez żadnego ZUS-u, bez niczego, tak dalej. To już w ogóle, to jest oczywiście przypadek, który właściwie jest nielegalny, znaczy bo on de facto prowadzi działalność gospodarczą, więc to jest przypadek, który był przypadkiem nielegalnym, ale ja byłem w gigantycznym szoku po takiej konstrukcji, przyznam, jakby mimo, że pracowałem, jakby miałem to doświadczenie z tymi podatkami różnymi, to ja takiej sytuacji nie spotkałem w swoim życiu, ale jakby to nie był koniec, w sensie on w trakcie rozmowy powiedział, że mu się to nie opłaca. Że mu się ten system nie opłaca i że jego matka ma gospodarstwo rolne i on chce się dopisać jako pomocnik rolnika, czy chce przejąć jakoś to gospodarstwo, żeby przejść na KRUS i w ramach tego dostać dofinansowanie na otwarcie pozarolniczej działalności gospodarczej, za co kupi sobie nowe auto, którym będzie jeździł na tych taksówkach. Ja potem sprawdziłem to w internecie, on troszkę się myli, w sensie tam były pewne wymogi, ileś tam lat musiało minąć, jakby on nie mógł dostać tego finansowania, ale on żył, jakby to w ogóle to chodzi o mentalność, tak? Jakby wyobrażenie, że i to byłby zarejestrowany rolnik, tak? Doszedłby do tych 1,2 miliona, doszedł plus 1, tak? By tutaj doszedł, kolejny zarejestrowany w KRUS-ie, dofinansowywany i jakby rzeczywiście tam opłaca jakieś tam wiemy, pewnie od hektara. Znane są przypadki ludzi, którzy pracują na przykład można powiedzieć jako wolne zawody, a zarejestrowani są właśnie w KRUS-ie, jeżeli No, kiedyś jeden ze znanych publicystów prawicowych się tym bardzo głośno chwalił. Powiedzmy, przez grzeczność może nie wymieniajmy jego nazwiska. Więc po to chyba potrzebujemy jednolitej daniny, żeby właśnie mniej było tego typu kombinowania, więcej faktycznej działalności, więcej po prostu dostarczania potrzebnej ludziom pracy. Więc... Znaczy, to też jest w interesie wielu rolników, którzy chcą się rozwijać, no bo obecnie taki rolnik, jak chciałby dorabiać, no to na przykład nie może pójść na część etatu, dopracować, no bo jeśli produkuje powiedzmy zboże, tak, no to są jakieś tam okresy w roku, gdzie tej pracy jest wyraźnie, w przypadku zwierząt jest to oczywiście inaczej, ale w przypadku zbóż, no to są takie okresy, gdzie tej pracy jest mniej, no i ta osoba na przykład mogłaby sobie dorabiać, tak, wziąć jakieś... na 3 miesiące powiedzmy jakiś etat albo część etatu mogłaby wziąć, ale nie może jej wziąć, bo wypadłoby z KRUS-u w tym przypadku. Tak? Również zakładając działalność gospodarczą jest limit, w ogóle limit zupełnie absurdalny, bo określony kwotą zapłaconego podatku, a nie dochodem, powyżej którego nie można być w KRUS-ie, ale do tego poziomu można. Czyli jeśli ktoś chce równolegle otworzyć działalność gospodarczą jako rolnik, na przykład agroturystykę, chce ją rozwijać, tak? Albo chce jakieś przetwórstwo takie troszkę bardziej zaawansowane tych swoich przetworów robić, albo w ogóle coś nawet niepowiązanego z rolnictwem, tak? Chce robić po prostu, żeby mieć dodatkowy dochód, bo ma fach w ręku, bo się na tym zna, bo wie, że nie wiem, na jego wsi jest to potrzebne, tak? I też innym ludziom, żeby świadczyć takie usługi, no to nie może się rozwijać powyżej pewnego progu, bo oznacza to dla niego drastyczne, radykalne przeskoczenie w poziomie obciążeń fiskalnych, ale też w ogóle brak ciągłości ubezpieczenia społecznego, tak? Oddzielne naliczanie w systemie ZUS-owskim stażu pracy dalszego, jakby tutaj niepełny KRUS wyrobiony, jakby to są sytuacje zupełnie absurdalne, które sprawiają, że te osoby nawet jakby chciały, to jest po prostu dla nich obecnie tak obwarowane różnego rodzaju przepisami, że no nie jest logicznym, aby to zrobili. No tak, bo wypadliby z tego systemu emerytur, który jest w 95% tak finansowany, no nie wpłatami, a z budżetu państwa. No dobrze, czyli zawsze, tak jak mówimy, no jak widzimy w ogóle, dużo z tych wyjątków, z tych no, jakichś rozróżnień między różnymi formami opodatkowania powoduje, że jakaś grupa ludzi, czasem to jest grupa społeczna czy zawodowa, a czasem po prostu grupa tych, którzy no, lepiej się odnajdą w tych meandrach, zyskuje. Więc pytanie takie. I powiedzmy analogicznie jest grupa ludzi, którzy de facto na tym tracą, tak? No bo są proporcjonalnie zwykły pracownik na etacie, taki uczciwie tam pracujący rolnik, który chce się rozwijać jakby i tak dalej, no traci na tym, że na przykład ziemi nie może wydzierżawić, nie może przejąć, no bo jest sztucznie utrzymywana po to tylko, żeby mieć uprawnienie jakieś do uprawnień. Sami rolnicy mogą się zastanowić, jaka część zapisanych do samorządu rolnego jakby uczestniczy w tym samorządzie rolnym, nie? I to będzie jakaś tam odpowiedź, ile de facto zajmuje się rolnictwem. Więc jakby tu są osoby, które de facto na tym tracą, tylko właśnie przez pewne cwaniactwo albo jakąś tam optymalizację po prostu innych osób.
I oczywiście, no koniec końców, to co nie zostaje, no powiedzmy, zebrane od tych właśnie uprzywilejowanych, musi być zebrane od nieuprzywilejowanych. Więc no, wszyscy pozostali muszą w większej mierze zasilać budżet państwa. No więc kto na twojej reformie z kolei, kto by zyskał, kto by stracił? No a więc tak, jak już w trakcie tej rozmowy nieskończoną liczbę razy powtórzyłem, ta propozycja została tak ukształtowana i ta skala podatkowa, te parametry zostały też tak dobrane, aby ona była realistyczna. A realistyczna w tym przypadku oznacza, że osoby o takich powiedzmy przeciętnych dochodach rozliczające się normalnymi formami, czyli przede wszystkim umową o pracę, nie mogą na tej reformie stracić. No i de facto w przypadku pracowników, tutaj mówimy o takim standardowym przypadku, jedna umowa o pracę na standardowych zasadach, standardowych kosztach uzyskania przychodu, no to takie osoby do bodajże 22 000 złotych wynagrodzenia miesięcznego brutto, one nie stracą na reformie. Zyskają w różnym stopniu, bo tam jest pewne przesunięcia progów i tak dalej, to możecie sobie Państwo zobaczyć w moim raporcie, tam są wykresy, możecie zobaczyć, ile byście zyskali na tej reformie, jeśli jesteście akurat w takim przypadku, więc to jest największa grupa. Również całkiem sporo zyskają emeryci. To wynika z włączenia składki zdrowotnej do skali podatkowej. O tym jeszcze nie mówiliśmy, możemy za chwilę o tym porozmawiać, to jest troszkę inny wątek. Całkiem sporo zyskaliby emeryci i także osoby na umowach cywilnoprawnych takich standardowych z 20% kosztami, umowach zlecenia standardowych, bez żadnych zbiegów, czyli płacące składki, osoby do dość wysokiego progu też by zyskały. No a straciłyby oczywiście wszystkie osoby, które korzystały z różnych nieuzasadnionych preferencji, nieuzasadnionych mówię tak społeczno-ekonomicznie, tak? Preferencji podatkowo-składkowych, tak? Czyli na przykład osoby, które miały zbiegi tytułów, czyli na przykład z jednego tytułu nie były ubezpieczone, czyli na przykład wykonywały umowę o pracę i umowę zlecenia, to zlecenie było nieoskładkowane, no to ono oczywiście, tutaj wszystko będzie wchodziło do podstawy, to takie osoby mogłyby trochę stracić na tej reformie. Straciłyby osoby na przykład na autorskich kosztach uzyskania przychodu 50%, zupełnie absurdalne i niczym nieuzasadnione rozwiązanie występujące chyba od początków polskiego systemu podatkowego, ale jeszcze nie spotkałem osoby, która byłaby w stanie ekonomicznie uzasadnić, jaka była intencja prawodawcy do wprowadzenia takiego rozwiązania w jednym z najbardziej nieinnowacyjnych krajów Europy. No bo często się mówi, że to właśnie było to uzasadnienie, ale to widać, że chyba się nie udało, więc także takie osoby na autorskich kosztach uzyskania przychodu. Wprowadzamy proporcjonalne składki, tam modyfikowane tą ulgą dla przedsiębiorców, ale proporcjonalne dla przedsiębiorców, więc przedsiębiorcy o odpowiednio wysokich dochodach, przekraczających mniej więcej próg podstawy dzisiejszego ZUS-u, tak pi razy oko, czyli dość duża grupa przedsiębiorców po prostu zaczęłyby opłacać proporcjonalne składki ZUS-owskie, no i zlikwidowano by też ryczałty, zlikwidowane są też, jest podatek liniowy, jest likwidowany, więc takie osoby de facto też byłyby bardziej obciążone, bo byłyby objęte jednymi tutaj zasadami. A czy zakładasz, przepraszam, ale to jest chyba istotny temat dla bardzo dużej grupy ludzi, czy zakładasz minimalną składkę, minimalny podatek ten liniowy, czyli de facto to, co dziś jest minimalną składką na ZUS od przedsiębiorcy, czy tak, takie rozwiązanie minimalne pewnie nawiązujesz do tego, co dzisiaj ma miejsce na składce zdrowotnej. Tam jest takie wprowadzone rozwiązanie, że podstawa składki zdrowotnej obecnie nie może być mniejsza niż... Nie, ale mówię też o emeryturze. Tak, wiem. Mówię, ktoś, kto nie odnosi dochodów albo nosi bardzo niskie dochody, płaci... Przedstawiona przeze mnie reforma jest w dwóch wariantach przedstawiona. Jest w wariancie podstawowym, który... Wariant podstawowy to jest taki wariant powiedzmy kompromisu, tak, który ja cały czas podkreślam, że realistyczny, kompromisowy. I ja tam zakładam, że rzeczywiście osoby prowadzące działalność gospodarczą będą płaciły tą część liniową od podstawy nie mniejszej niż pensja minimalna. Więc de facto jest taki minimalny w części liniowej. No chodzi o to z jednej strony, względem dzisiejszego, tak?
on jest obniżony tak, względem dzisiejszego, no bo dzisiaj mamy przynajmniej w przypadku pełnego ZUS-u, tak, bo to jest od 60% przeciętnego wynagrodzenia, a to jest więcej niż pensja minimalna. Okay. Więc to jest mniej, więc de facto nawet na tym rozwiązaniu osoby, ci przedsiębiorcy na pełnym ZUS-ie zarabiający najmniej albo na przykład osiągający stratę w danym roku, no bo wiadomo, jakby działalność gospodarcza ma różne meandry, sam od niedawna prowadzę działalność gospodarczą, coś o tym wiem, więc te osoby de facto no, miałyby mniejsze obciążenia, jakby znajdą się w tej trudnej sytuacji ekonomicznej. Więc takie rozwiązanie tak przewiduje. No ono ma też zabezpieczyć wypłatę jakiejś tam minimalnej emerytury w przyszłości dla tych osób, no bo funkcjonujemy w systemie zdefiniowanej składki, a nie zdefiniowanego świadczenia, więc to ile się odłoży ma później znaczenie. Można oczywiście gdybać nad tym, czy nowo rozpoczynający przedsiębiorcy nie powinni mieć czegoś w rodzaju ulgi na start, ale to są już kwestie jakby mało istotne dla samego systemu. Jest też drugi wariant tej reformy. Ja go nazywam go bardziej radykalnym wariantem. Jego ideą jest, żeby możliwie zrównać ze sobą kliny podatkowo-składkowe przedsiębiorców i osób na umowie o pracę. W sensie, żeby obniżyć ten arbitraż, o którym wspominałeś, o którym ja też tu opowiadałem, o tych informatykach na początku naszej rozmowy. To informatycy są oczywiście tylko przykładem, nie mam nic do informatyków, więc ten drugi wariant zakłada jakby przybliżenie do siebie tych klinów. Oznacza to z jednej strony likwidację tej minimalnej składki, czyli od samego początku składki będą proporcjonalne. Jak ktoś ma stratę, no to nie płaci składki w części liniowej, no bo nie ma dochodu. Tak? Też może w przyszłości tą stratę rozliczyć i sobie obniżyć w kolejnych latach de facto, ale z drugiej strony też ta ulga przedsiębiorcza jest nieco mniejsza. Ja powiedziałem, że ona wynosi 35% w wariancie podstawowym, czyli że taką część dochodu odliczamy de facto o 35% dochodu płacimy i progresywną i część liniową, ale ta wartość sprawia, że nadal w tym wariancie podstawowym przedsiębiorcy w klinie podatkowo-składkowym będą bardziej preferencyjnie traktowani niż pracownicy na umowie o pracę. Także mimo, że dla wielu przedsiębiorców, którzy tam już pewnie zawału dostają na myśl o tym, żeby płacili proporcjonalne składki i skalę podatkową zamiast liniówki, no to jakby nadal to, co sobie Państwo policzą, że straciliby na tej reformie, to jakby nadal będzie sytuacja ekonomiczna jakby bardziej preferencyjna od sytuacji pracowników otrzymujących będących w analogicznej sytuacji, tak? Więc chociaż trochę ta zachęta do tak zwanego. No tak, ta zachęta zostanie oczywiście zminimalizowana, szczególnie w zakresie tych wysokich tutaj dochodów, więc tu liczę na to, że ten arbitraż zostanie istotnie zmniejszony. Tak, ale nadal jakby on będzie. No i w tym drugim wariancie reformy, to mogą sobie Państwo przeczytać dokładnie w naszym raporcie, jakby ta ulga jest nieco mniejsza, ona nadal jest pewną preferencją, ale już taką rzeczywiście niewielką preferencją, no i ona zostanie zmniejszona, te kliny zostaną nie w 100% wyrównane, ale zostaną już tak naprawdę jakby bardzo blisko siebie, no bo też trzeba mieć na uwadze, że działalność gospodarcza cechuje się trochę jakby, jest inny charakter, tak, tego niż umowa o pracę, jest większe ryzyko, tam brak płatnych urlopów, jakiś tam brak różnych uprawnień socjalnych i tak dalej, to też gdzieś tam z tyłu głowy trzeba mieć, że jeśli chcemy mieć taką behawioralną neutralność, no to też nie będzie taka czysto finansowa neutralność. Okej, to dokończ jeszcze, bo ja Ci przerwałem. Jeśli jest jeszcze jakaś duża grupa społeczna, która będzie istotnie stratna albo istotnie zyska na Twojej reformie, to jeszcze istotną grupą, którą należy tu jeszcze uwzględnić, są mundurowi. Funkcjonariusze służb mundurowych, czyli żołnierze, policjanci, Krajowa Administracja Skarbowa, przynajmniej funkcjonariusze i tak dalej. Ta grupa jest strażacy, ta grupa jest całkiem rozbudowana, mają osobne ustawy. W obecnym systemie te osoby nie płacą składek ZUS-owskich. Płacą składkę zdrowotną, to nie jest to samo co składka ZUS-owska, chociaż rozróżnienie może być mało istotne dla wielu osób. Płacą składkę zdrowotną, ale nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Co ciekawe, w momencie wprowadzania reformy ZUS pod koniec lat 90. służby mundurowe były normalnie w nowym systemie
od samego początku były wprowadzone w tym systemie. Po kilku latach zostało to zmienione i cofnięto im to, że oni są de facto w osobnym systemie świadczeń i ubezpieczeń społecznych. To jest zresztą rodzi wiele paradoksów, bo zawsze jak się wprowadza jakieś nowe uprawnienie w systemie ZUS-owskim, to potem trzeba nowelizować tą inną ustawę, żeby wszyscy mają mieć te same uprawnienia, ale mają być inaczej opodatkowani i oskładkowani. Oskładkowani, bo opodatkowani są tak samo. Więc ta reforma zakłada, że służby mundurowe zostaną włączone do tego. Tutaj ja tam mam pewne rozważania na temat okresu przejściowego, okresu naliczenia kapitału początkowego i tak dalej. Zakładam również, że te osoby utrzymają swoje uprawnienia emerytalne, które mają teraz, w sensie preferencyjne uprawnienia. Kierując się, to jest oczywiście, można o tym dyskutować, ale kierując się zasadą jakiejś realności wprowadzenia tej reformy, jest jednak coś w tym, że ciężko sobie wyobrazić 60-letniego szeregowego, tak? Żołnierza biegającego po polu, walczącego na wojnie, czy policjanta. Jest jednak ta idea, że może być jakiś tutaj pewien problem, więc te osoby opłacają normalnie składki społeczne. Jeśli wypracują sobie w ramach składek społecznych emeryturę wyższą niż przysługującą w obecnym systemie, wysokości obecnego systemu, to otrzymają oczywiście tą wyższą, ale jeśli nie wypracują jej, tylko przejdą na emeryturę, tak jak teraz większość funkcjonariuszy mundurowych przechodzi, to mają uprawnienia, w sensie ich sytuacja ta emerytalna nie zostanie pogorszona względem obecnego systemu. Tak. A jeśli chodzi o ich wynagrodzenie, to zakłada się, że te wynagrodzenia będą odpowiednio w ich przypadku aneksowane, ale tu mówimy o aneksowaniu umowy, którą zawiera się z państwem de facto, więc jakby tutaj państwo może regulować swoje zasady, tak? Że tak powiem. No i tu jest kilku pracodawców, a nie miliony. W praktyce jest ich całkiem sporo, bo prawdopodobnie osobnym pracodawcą są tutaj wszystkie te jednostki bardzo często, tak? Także biura emerytalne są tam zróżnicowane, więc ich jest tam całkiem sporo, tak ex lege tych pracodawców, ale nadal jest to jakby nieporównywalnie mniejsza grupa, i grupa, którą można de facto regulować, więc obłożenie składkami społecznymi funkcjonariuszy służb mundurowych jakby zakłada się, że nie powinno wpłynąć na ich wynagrodzenia netto, znaczy po prostu będą de facto na tyle podniesione ich brutto będzie, żeby netto wyszli na sytuację, którą mają obecnie. I to jest z grubsza też neutralne fiskalnie, bo zaczną opłacać składki, więc będzie mniejsza dopłata do wypłat tych emerytur, które już są wypłacane, to generalnie przynajmniej w długim okresie powinno być dość neutralne. Tak, ale tak, funkcjonariusza. Ale to jest też, podkreślę, dla wielu funkcjonariuszy będzie też to rozwiązanie dość dużą zaletą. Znaczy w tym sensie obecnie, jeśli funkcjonariusze służb mundurowych nie wypracują sobie minimalnego stażu pracy do emerytury, to odchodząc ze służby de facto zostają z niczym. I takie sytuacje mają miejsce. I oczywiście. Ale z kolei ten staż jest krótki. Tak, ten podstawowy staż nie jest taki długi, ale to też to nie jest tam 5 lat, nie? Jakby on jest, ileś trzeba przesiedzieć, więc niestety mamy sytuacje, w których ten system utrudnia po prostu usprawnienia kadrowe systemu służb mundurowych w Polsce. Bo jak masz przełożonego wariata, powiem tak wprost, tak, to się z tym wariatem męczysz, póki nie uzyskasz, albo rezygnujesz i masz carte blanche, zaczynasz wszystko od nowa, nie masz żadnych uprawnień, cała twoja przyszłość przepada, albo się z nim męczysz do momentu, aż uzyskasz te uprawnienia i tak dalej. Tak? To zniechęca do zwalniania ludzi, którzy są nieefektywni, to zniechęca też do wchodzenia do służb ludzi nowych, bo służby to jest, że tak powiem, nie tylko bieganie po polu czy po ulicy, tak, taka fizyczna praca, ale w tych służbach pracują informatycy, pracują osoby z jakimiś specjalistycznymi, jacyś logistycy i tak dalej. I to są zasoby, które mogłyby być pozyskiwane z rynku. Ale osoba, która już ma jakieś doświadczenie na rynku, nawet jeśli byłaby tym zainteresowana, a wiemy, że wiele osób jest zainteresowanych na przykład wojskiem, co widać po zainteresowaniu, jakie ma WOT. Tak? Ludzi, którzy de facto wykonują inną pracę niż praca w wojsku, a którzy bardzo chętnie i dość masowo dołączali
do tej służby, żeby pracować właśnie w wojsku w takim małym wymiarze, no to te osoby aktualnie do takiej służby zawodowej de facto nie mogą dołączyć. W sensie jakby dla nich jest to, już nie chodzi o to, że tam czy mają wyszkolenie, czy go nie mają, ale chodzi o to, że dla nich to jest przerwanie pewnej kariery, zakończenie okresu składkowego, jakby zaczynanie wszystkiego od nowa, na nowych zasadach. Jakby to jest bardzo radykalna zmiana życiowa i bardzo niewiele osób w obecnym systemie jest chętnych, żeby się na to zdecydować. A w nowym systemie, który byłby ujednolicony, te składki byłyby de facto opłacane, to taka osoba, która chce spróbować, nie wiem, jakiś logistyk, który pracował na przewozach międzynarodowych, chce się tam podszkolić, pójść do wojska i być logistykiem w wojsku, albo chce być informatykiem w wojsku, bo zdobył już doświadczenie w jakiejś firmie informatycznej i po prostu szuka czegoś nowego, czuje się patriotyczny, albo czuje się, że po prostu musi zmienić coś w swoim życiu, no to taka osoba będzie mogła pójść, będzie mogła spróbować, nie spodoba się jej po 2-3 latach, no to będzie mogła z tej służby odejść i to będzie dla niej neutralne, jeśli chodzi o jej przyszłą emeryturę, więc tu w ogóle ta zmiana, ona się wydaje taką zmianą czysto techniczną, że tam kiedyś państwo opłacało, teraz coś tam będziemy z pensji odbierali i de facto co za różnica, jeśli to minimum jest takie same, ale jeśli chodzi o funkcjonowanie służb mundurowych w Polsce, to ta zmiana miałaby bardzo dalekosiężne konsekwencje i wymagałaby też pewnego odbetonowienia myślenia o służbach mundurowych w Polsce i o zasobach kadrowych. Tu pewnie szereg argumentów przeciwnych też podaliby ludzie, którzy tworzyli na przykład obecny system. Ale idźmy dalej, bo już powoli musimy zmierzać do końca naszej rozmowy. Wiem, że chciałeś o składce zdrowotnej jeszcze wyjaśnić. Tak, to jeszcze krótko o składce zdrowotnej. Nie bez powodu ta nowa stawka podatkowa, pierwszy próg podatkowy jest objęty stawką 21%, no to jest 12 plus, obecne 12 plus 9% ze składki zdrowotnej jest tutaj wzięte, dlatego że w systemie jednolitej daniny jest likwidowana osobna składka zdrowotna. Ona nie będzie jako osobna danina, osobno indywidualnie księgowana i przekazywana, zresztą nie bezpośrednio do NFZ-u, tylko za pośrednictwem ZUS-u. Obecnie jest to robione. Idee, które za tym stoją, są dwie. Pierwsza jest taka, że składka zdrowotna z ekonomicznego punktu widzenia de facto nie jest składką. W sensie jej opłacanie nie przekłada się proporcjonalnie na uprawnienia, które się utrzymuje. Ona uprawnia do otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych publicznie, ale wysokość opłacania tej składki jakby w żaden sposób nie wpływa na sposób, w jaki otrzymujemy te uprawnienia, na zakres tych uprawnień i tak dalej. Tak? No nie jesteśmy lepiej leczeni, jeśli opłacamy więcej składki zdrowotnej, więc jakby jej ten charakter ubezpieczeniowy ma tyle z ubezpieczeniem wspólnego, że uprawnia do czegoś z samego faktu występowania, tak? Ale sama jej wysokość nie ma, więc jakby nie ma żadnego sensu, nie ma żadnej takiej logicznej potrzeby, aby ona była księgowana indywidualnie na danego podatnika. Zatem może być opłacana w inny sposób. I od 2017 roku wprowadzono zmiany, w których finansowanie ochrony zdrowia ma pewien minimalny pułap. Pułap określany jako dany procent PKB. Tam są pewne szczegółowe rozwiązania, tam chodzi o PKB sprzed 2 lat, mniejsza o szczegóły, też te stawki się zmieniają troszkę z roku na rok, ale jest to określone ustawowo, co oznacza, że de facto nie ma już takiego pełnego przełożenia, które miało miejsce wcześniej między opłacanymi składkami a finansowaniem ochrony zdrowia. Znaczy już od wielu lat NFZ, tak, powiedzmy w uproszczeniu, ochrona zdrowia jest finansowana w wysokości wyższej niż opłacane przez obywateli składki zdrowotne. Dlatego nie ma sensu utrzymywać tego systemu osobno, jeśli da się go uprościć i uzyskać dość podobny efekt. No i w propozycji jednolitej daniny po prostu ochrona zdrowia będzie finansowana z budżetu. Pozostanie NFZ, w sensie jako instytucja zarządzająca, jako instytucja kupująca świadczenia od świadczeniodawców tutaj zdrowotnych, jako instytucja, która rozlicza, która w ogóle panuje nad całym tym systemem, tak? Jakby zostanie ta instytucja, ale ona nie będzie zajmowała się rozliczaniem składki zdrowotnej. Czyli po prostu finansujemy z budżetu
Tak. Zasady ustawowe określają wysokość. Każdorazowo budżet nie może przeznaczyć mniej niż określona kwota, ta procentowa względem PKB na ochronę zdrowia. No i de facto sprawia to, że jedna składka zostaje włączona tutaj do całości tego systemu i ten system znowu staje się... A podatek zwiększamy mniej więcej właśnie o... No tak, mniej więcej właśnie w taki sposób. To nie jest 1 do 1, bo to też sprawia, że ten system jest bardziej progresywny. Mianowicie składkę zdrowotną wcześniej opłacał w zasadzie każdy, tak? Każdy pracujący czy każdy otrzymujący jakieś świadczenia w zasadzie opłacał składkę zdrowotną i to nieważne, czy miał 5 zł, czy miał 1000 zł, czy zarabiał miliony, jakby zawsze 9% opłaca. Nie było ani górnego limitu, ani nie było żadnej kwoty wolnej. Teraz włączenie składki zdrowotnej do tej części progresywnej oznacza, że de facto, tak w pewnym uproszczeniu mówiąc, składka zdrowotna jest objęta kwotą wolną. Czyli jest to też pewna preferencja dla osób najbiedniejszych w Polsce. No, że jakby najbiedniejsi, jakby wsparcie tych najbiedniejszych, no przez to, że nie są tak obciążeni różnymi daninami publicznymi, no to właśnie ten element to sprawia. Dobra. Ostatnie pytanie i proszę Cię o krótką, zwięzłą odpowiedź, najlepiej w liczbach. Ile to wszystko będzie kosztowało? Nie mówię o wdrożeniu tego, co pewnie byłoby dużym jednorazowym kosztem, ale zakładamy, że przyszłościowo w długim terminie oszczędnością, ale no, tak jak każdy minister musi przedstawić w ocenie skutków regulacji, ile będzie kosztowała jego reforma, tak proszę Cię, Arturze, ile będzie kosztowała budżet państwa reforma pod tytułem jednolita danina? Muszę Cię zawieść, bo nie jestem w stanie jednym zdaniem na to niestety odpowiedzieć bez drobnego wprowadzenia. Już pewnie część osób jest zdziwiona po zadanym przez Ciebie pytaniu, bo mówią, o Jezu, tyle więcej podatków będę płacił, to państwo pewnie zbierze ze 100 milionów z tego i w ogóle tam rozdadzą na te limuzyny i na te urzędy. Tak, jakby 100 milionów było jakąś istotną kwotą dla budżetu. 100 miliardów, tam, no, co się będziemy oszczędzali, złote klamki będą, nie? No nie, no jakby ta reforma na pewno nie będzie neutralna dla systemu finansów publicznych. W sensie ona będzie obciążała system finansów publicznych, zmniejszając łączny wpływ danin publicznych. Tak? Także to, że tam pewne grupy rzeczywiście mogą być w niektórych przypadkach nawet tak dość dotkliwie dotknięte tymi zmianami, no to w całości tego systemu, ze względu na to, że te grupy są liczebnie mniejsze niż te, które korzystają, tak? I ze względu na pewne zmiany, które tam też nastąpiły, tam jest wyłączenie części składek, na przykład Funduszu Pracy, gwarantowanych świadczeń też jest do części jakby progresywnej, do części budżetowej jest to wdrożone, więc tam jest kilka takich elementów. Ta reforma na pewno będzie in minus, jeśli chodzi o sektor finansów publicznych, czyli że państwo jakby będzie miało mniej pieniędzy w związku z tym. Dokładne policzenie, ile to będzie kosztowało, jest, no to zawsze można powiedzieć, jest dość trudne, tak? Ale jakby jest dość trudne, no nie tylko dlatego, że powiedzmy, nie wiem, ja nie potrafię tak, tego policzyć, bo ja nie mam danych, żeby to policzyć i prawdopodobnie nikt nie posiada takich danych, żeby je policzyć. Nawet nie posiada ich do końca Ministerstwo Finansów, dlatego, że no nie mamy raportowanych dochodów rolników, co jest dość istotną grupą, dość liczną grupą objętą tą reformą. Nie mamy też wszystkich informacji o dochodach kapitałowych, bo część dochodów kapitałowych po prostu nie jest raportowana na poziomie podatników. O tym szerzej mówiliśmy w Nowego Ładu, o osobistych kontach inwestycyjnych, to może odsyłamy tam naszych widzów. Tak, więc ale no da się oczywiście jakby jakąś skalę tutaj opisać. Ja tą skalę szacuję, no to jest takie, może nazwijmy to educated guess, czyli to trochę mój strzał, no ale jakoś tam oparte o moje doświadczenie, mniej więcej o skalę i liczebności osób, no to szacuję, że koszt tej reformy to jest między 30 a 50 miliardów złotych rocznie. Tyle mniej wpływów łącznych z różnych danin otrzyma państwo rocznie w wyniku wprowadzania tej reformy. No i tutaj jakby największą częścią kosztu jest między innymi ta kwota wolna na składce zdrowotnej, tak mówiąc w uproszczeniu. Też pewne zmiany na ZUS-ie. Pamiętajmy, że ZUS, no, tam nawet zmiana o drobne punkciki procentowe sprawia, że te kwoty nominalnie są bardzo duże, bo to po prostu to jest olbrzymi system, tak? Przez który przechodzi wiele miliardów złotych rocznie, więc ja szacuję, że to będzie między 30 a 50 miliardów złotych, gdyby ją po prostu tak wprowadzić, no tak po prostu jak o niej opowiedziałem. No, siłą rzeczy nie wyobrażam sobie, żeby państwo było w stanie podołać takiemu wysiłkowi fiskalnemu.
I to nie tylko w tym momencie, gdzie sytuacja nie jest, powiedzmy, najlepsza finansowo, ale w ogóle w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości. Ale no, kierując się tym, żeby ta reforma była realistyczna, to też dodałem tam taki mały podrozdział odnośnie możliwości poszukiwania źródeł finansowania tej reformy, no bo po prostu można wprowadzić równoległe zmiany, no, które skutkowałyby podniesieniem pewnych dochodów państwa i zdobyciem kilku tam dodatkowych miliardów w taki sposób, żeby dało się obniżyć koszty tej reformy. No i odsyłam do samego raportu, tam jest kilka propozycji, między innymi propozycje na podatku CIT, propozycje na podatku VAT i kilka innych też propozycji w zakresie na przykład świadczeń społecznych, co byłoby, powiedzmy, do zaakceptowania społecznie, moim zdaniem przynajmniej, a jednocześnie dałoby jakieś tam istotne kwoty, które ułatwiłyby wprowadzenie tej reformy. Dziękuję. Obszernie omówiliśmy temat, a oczywiście to tylko taka zajawka raportu. Ja zapraszam wszystkich do lektury właśnie tego raportu. No, on, można powiedzieć, dotyczy wszystkich, no bo cała zmiana systemu podatkowo-składkowego no jakoś by wpłynęła na nas wszystkich. Przypominam, raport napisany dla Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, więc tam na stronie tej organizacji Państwo go znajdą. Tytuł: Okiełznać podatkowy chaos. Moim gościem był dzisiaj Artur Krawczyk, autor tego raportu. Dziękuję, Arturze. Dziękuję, Michale. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Ja nazywam się Michał Ciesielski i oczywiście zapraszam Państwa do subskrybowania kanału Nowy Ład i na kolejne rozmowy o gospodarce. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia.